Pokażę wam coś. Zobaczcie, jakiego krosanta kupiłem. Jaki wielki, że potrzeba noża i widelca. To jest takie śniadanko, kawka i taki wielki krosant. A on naprawdę jest duży. Na początek, jak tylko tu wypiłem kawę, jestem akurat przy dworcu stacji kolejowej. Zobaczcie, jaka piękna ta stacja kolejowa. Taki piękny budynek. Już wam pokazuję. O! Fantastyczny. Jest za 15:09 dokładnie, a ja ruszam do boju, bo turyści już ruszyli. No fajnie. Chcę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę jakby ktoś chciał przyjechać do Toledo zwiedzać, to warto wiedzieć, oczywiście samochodem mówię, nie? Że tu jest taki olbrzymi parking. Zaraz wam pokażę. Tutaj moje auto stoi na tym parkingu. Patrzcie. Ogromny parking. Paso de la Rosa. Tak się tu nazywa ten parking. I tu sobie zostawiacie autko. I patrzcie. I tam idziecie na górę. Przechodzicie taki most. I już jesteście w środku, w Starym Mieście. No to zawsze jakieś miejsce się znajdzie. No ciężko, wiecie, rano ja tutaj, bo ja tu byłem całą noc, było jeszcze pusto, tak 6, 7, ale momentalnie się zapełniło, no bo to wszędzie jest tutaj z parkingami zawsze. Jak już ja wam tyle razy to mówiłem, że samochodem podróżowanie to nie jest aż takie łatwe, z tego względu, że ciągle jest ten kamień w nogi, jak oczywiście dojedziesz do miasta, gdzie go zostawić, żeby sobie pójść i zwiedzać, no. A tu nieraz nie da rady, jeździsz i nie można. Ale ja zawsze coś tam znajduję. No. Także najlepiej to jechać do dużych miast w weekend, w sobotę, w niedzielę. W niedzielę jest za darmo i są miejsca. No dobra. Ja już widzicie, tu stoją auta, o jak już pokazywałem, nie? A tutaj zaraz już jest rzeka, tak się nazywa, i przejście przez most i już jesteśmy na Starym Mieście. Takie udogodnienie zrobili bardzo dobre. No. Jak tu jest ładnie, to nie widziałem takiego ładnego miasta, wiecie? Naprawdę. Wszędzie ładnie. Tutaj wczoraj na tym mostku para młoda sobie robiła ślub, brali i robiła sobie zdjęcia. O, a tu są, zobaczcie jak to. Widzisz kto? Toledo, kochani. Zamczyska, zabudowania. Ale tutaj jest tego tyle, że kurczę. Mówię, są jakieś klasztory, pałace, plac jest, jakaś żydowska, ta jest też synagoga. Idziemy. Proszę. O. Patrzcie. Tu. Jak tu ładnie.
Tu jest takie wejście. Idziemy tu. Taki widoczek. Tam też jest jakiś wielki budynek, parlament jakiś, coś jest. No dobra, a my idziemy na górę, do centrum. Miasto Toledo, centrum. A Toledo przez wieki było ważnym rzymskim węzłem komunikacyjnym z kwitnącą populacją żydowską. Kiedy Rzym upadł, było rządzone przez Wizygotów, a następnie przez Maurów. A później, jak chrześcijanie je podbili, to miasto stało się polityczną i religijną stolicą Hiszpanii. Dziś odkryte przez podróżników z XIX wieku, Toledo pozostaje istotnym ośrodkiem kultury, sztuki i religii. Toledo ma zagmatwane średniowieczne plany ulic. Ja tu chodziłem i pobłądziłem. Musiał mnie facet wyprowadzić z tych ulic. Zabytkowe centrum Toledo zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1492 roku Żydzi zostali wypędzeni z Hiszpanii. No i po nich zostały piękne synagogi tutaj w tym mieście, które zostały odrestaurowane i są też jako muzea. To wszystko. A to jest katedra Toledo. To gotycka budowla. Katedra Najświętszej Marii Panny, budowana przez 250 lat bodajże i przebudowana z meczetu w XIII wieku. W środku można zobaczyć kaplicę królewską i złotą monstrancję i wspaniałe obrazy, takie jak Goi, Rembrandta, Tycjusza, El Greco, no i tak dalej. Jest naprawdę olśniewająca i przepiękna. Jest co tutaj zobaczyć. Ale tu sklep. Siatka jest założona przeciw gołębiom. No tak, bo by tutaj siadały.
Patrzcie, jak wysoko ta siatka jest aż. Taką samą ja mam na balkonie. Ha. Jak to fajnie. Słońce nie razi przynajmniej. And we don't need the president, you know. A tu widać most Puente de Santa Martín. To średniowieczny most, który rozciąga się nad rzeką Tac. Z mostu roztacza się wspaniała panorama Starego Miasta wzdłuż rzeki Wielkiej Tac.